Witam. Mówią, że Tesla są strasznie awaryjne i nawet jak nie masz obowiązkowych przeglądów serwisowych dla otrzymania gwarancji, to i tak nie kupuj tą Teslę, bo zmęczysz się jeździć do Warszawy na naprawę. Nazywam się Wlodek i kontynuuję opowieści o przygodach i wydatkach związanych z posiadaniem Tesla Model 3 Long Range od nowości po przejechaniu ponad 56 tysięcy kilometrów. A nadaję dzisiaj z Jariski, naszego drugiego samochodu rodzinnego, bo akurat oddałem Teslę do gwarancyjnej naprawy w okolicach Gdańska i trzeci raz od tego czasu posiadania Tesly zatankowałem ten samochód. I dzisiejszy odcinek o naprawach gwarancyjnych i szkodach, jak obiecałem. Poprzednio opowiadałem o wydatkach na serwis, opcjach, dodatkach, ubezpieczeniu do Tesli i linki będą w opisie. Proszę, zasubskrybuj mój kanał, to mi bardzo motywuje. Bardzo dziękuję za wsparcie wszystkim subskrybentom. Dochód będzie przekazany na cele charytatywne w Ukrainie. Ogólnie media lubią i nienawidzą Tesla jednocześnie. Za reklamę Tesla nie płaci, ale każdy materiał o niej jest bardzo dobrze oglądany. Przez to jest bardzo głośno o każdej wpadce Tesli. Jeden wypadek z odpadającym dachem, już gadka, że w Tesli dach ci odpadnie. Ale nikt nic, że płoną samochody niemieckiego producenta X lub że odpadają koła japońskiego, bo niedobrze tak mówić o sponsorze naszych reklam. No na dodatek sam Musk podchodzi do samochodu z punktu widzenia minimalnie nadającego się produktu. Czyli takiego, żeby klient był zadowolony i nie zwrócił. I jeszcze Tesla testuje nowinki na swoich klientach. Ale przez to, że klienci są beta testerami, nowości wprowadzane bez oczekiwania na nowy rocznik czy facelift, a wtedy, kiedy części są na fabryce. Nasza Model 3 Mria była jedną z 20 samochodów oficjalnie dostarczonych do Polski i oddanych na koniec 2020 roku. Mam numerek 16 na okładce od karty klucza. Wyprodukowano nasz samochód w słynnej fabryce we Fremont, Kalifornia, w czasie właśnie najwyższego parcia Ilona na ilość, a nie jakość produkcji pod koniec 2020 roku, bo trzeba było spełnić obiecanki dane inwestorom. Musk potem wyznał w interwiu, że mocno śpieszyli i skracali na przykład czas przebywania samochodu na lakierni, przez co lakier nie wychodził twardy. Polubcie proszę ten filmik, żeby więcej widzów mogło go zobaczyć. A za to razem z Mrią, a tak nazwałem samochód w imię już zniszczonego największego transportowego samolotu świata, bardzo Wam dziękujemy. Ale nadal byłem zadowolony, bo dostałem samochód tylko 1,5 miesiąca od zamówienia. Na dodatek model już był po liftingu, czyli posiadał pompę ciepła, automatycznie otwieraną klapę bagażnika, nowe reflektory, zdolne do napisania Tesla na ścianie, ale bez zaimplementowanej funkcji wycięcia matrycowego i inne polepszenia. A co tam z jakością? Nie mam finansowych powiązań z Teslą, nie posiadam udziałów i opowiadam jak jest, szczerze. O wpadkach z moim samochodem już opowiadałem, też będzie link w opisie, ale warto streścić. Więc przy wydaniu samochodu był naprawiany od razu zamek Franka, przez co samo oddanie nie zawierało sprawdzenia wszystkiego. Czekaliśmy potem na naprawę około 5 godzin i musieliśmy samodzielnie samochód transportować z centrum wydania samochodów do serwisu na naprawę. I za to żadnej rekompensaty nie dostaliśmy, tylko kawę, ale mogłem odmówić się przyjęcia samochodu. Ale już przejechałem, to odebrałem. Potem co? Drobne niedopasowanie drzwi lub podsufitki już po prostu nie były dla mnie w priorytecie. Zauważyłem grzechotanie plastiku w słupku B przy jeździe ze strony pasażera, skrzypienie czegoś w mocowaniu oparcia tylnej kanapy, tam niedopasowanie klapy bagażnika, gwizdy wiatru. Ale wiecie, samochód odpala i jeździ, a centrum serwisowe znajduje się w Warszawie, 3-4 godziny jazdy z domu. Więc drobne rzeczy po prostu sobie notowałem. Teoretycznie można było skorzystać z serwisu mobilnego. Wtedy mobilny serwis Tesla zawita do garażu, specjalista zajmie się naprawą gwarancyjną, mniej poważnych rzeczy. Tylko ograniczenia pandemiczne uziemiły ekipę mobilną. Dla naprawy np. kanapy, regulacji drzwi czy usunięcia grzechotania plastiku w słupku B nie musiałbym jechać do Warszawy. Ale pierwszą wizytę do serwisu zrobiłem 9 kwietnia 2021 roku, trochę ponad 3 miesiącach po odbiorze.
Już tak szybko? Tak, bo zbiłem szybę czołową kamykiem na autostradzie i wymieniałem ją z ubezpieczeniem. Więc Szkoda numer 1 i o tym też był filmik. Przy okazji oczywiście pozgłaszałem wszystko, co miałem odnotowanego do naprawy gwarancyjnej. Regulacji bagażnika, drzwi, grzechotania plastiku, skrzypienia tylnej kanapy i tam drobne poprawki. Fakturę dostałem na 4448 zł. Ubezpieczenie mi pokryło 4000, a z własnej kieszeni 448,90. I na dodatek była wymiana wycieraczek, co mi kosztowało 270 zł 89 groszy z wymianą. No i koszty prądu na ten wyjazd, bo bezpłatnych kilometrów nie miałem i musiałem 3 razy ładować, bo w serwisie samochód nie był do 100% naładowany. Więc 2 razy ładowałem w Ciechocinku, 1 raz w Warszawie na Supercharger i wyszło mi to 125 zł. Po kilku tygodniach od wizyty zauważyłem klops z obijaniem lakieru wyregulowaną tylną klapą bagażnika. Stało równiej, ale poobijało farbę po lewej stronie słupka C z zewnątrz samochodu, a po prawej stronie uderzało się o lampę stop. Taka sytuacja. Prawdopodobnie przez to, że silnik otwierania klapy bagażnika jest tylko jeden. No i najlepsza część to brak części, tak mówi Musk. Tylko akurat w tym wypadku uważam, że ta oszczędność jest przez literę G. Przepraszam. W modelu Y na przykład już stoją 2 siłowniki i chyba tych problemów nie ma. Więc musiałem pojechać drugi raz. Kanapa też mnie skrzypiała i drażniła. Druga wizyta 21 maja 2021 roku, więc co, na na 5 miesiąc od odbioru. Zaprawki lakieru mi zrobili, regulację klapy bagażnika ponownie, pracowali nad tylną kanapą i przy okazji jeszcze gwizdy wiatru poprawili. Efekt z kanapą tym razem trwał 2 tygodnie, już lepiej niż poprzednio. A jak się okazało, też dostałem ticket na Body Shop, ale nie otrzymałem o tym dokumentalnego ani mailowego potwierdzenia. Nikt ze mną nie szukał kontaktu i trochę olałem temat. Pojechałem na urlop wtedy latem. Więc wtedy w maju 0 zł za serwis, 140 zł za ładowanie. Przy okazji przetestowałem nowy Supercharger V3 Luczmierz. Jak się okazało, gwarancja na samochód pokrywa też zasilacz do ładowania z gniazdka UMC drugiego pokolenia. Przekonałem się o tym w wyniku awarii z prądem w domu i uszkodzenia tego zasilacza. I więc wymienili mi, zapłaciłem tylko za usługi kurierskie. Tej wymiany wykonano we wrześniu 2021 roku. Nawet o tym zrobiłem filmik. Koszty kuriera to gdzieś około 40 zł. Trzecia wizyta do serwisu to już było 14 stycznia 2022 roku, więc rok po odbioru na nowy serwis na Radziemińskiej. Te wszystkie poprzednie były do starego serwisu. Przede wszystkim pojechałem w celu czyszczenia zacisków hamulcowych, czyli właśnie serwisowy cel wizyty, a przy okazji w celu ostatecznej naprawy tej tylnej kanapy i tym razem skutecznie. No i ponownie zgłosiłem poobijany lakier, ale nie tylko na klapie bagażnika, lecz też na progach, drugie słabe miejsce Tesli. I dostałem skierowania na naprawę blacharsko-lakiernicze do Body Shop w Gdańsku. Więc nie jechałem tylko do serwisu, miałem spotkanie w Warszawie, jazdę testową Tesla Model Y, testowałem ładowanie na Ionity Kutno, Orlen w Warszawie, więc mój wydatek tym razem na ładowanie był prawie 200 zł. Potem uszkodziłem sobie prawą osłonę baterii 28 lutego, jak wracałem już przeładowanym samochodem z granicy. Zdecydowałem we własnym zakresie to naprawić. Trzyma się osłona, nie odpada, więc nic strasznego. Cena niby 1200 zł, ale zobaczymy. Potem znowu miałem lenia na naprawy blacharsko-lakiernicze. I okres urlopowy teraz 22 roku się skończył i ja w końcu oddałem samochód na Body Shop Pępowo pod Gdańskiem 2 września. Minusem tego jest brak samochodu zastępczego, bo naprawa nie jest z ubezpieczenia, więc komercyjny samochód mi nie dadzą, a Tesla, która jest na wymianę, już jest zajęta. Więc 56 tysięcy kilometrów zrobionych za 1 rok 8 miesięcy. Miałem łącznie 4 wizyty do serwisu, 3 razy do Warszawy, 1 raz do Gdańska. Mieszkam w Starogardzie Gdańskim, więc to już jest blisko. Pierwsza wizyta była przede wszystkim w celu wymiany szyby czołowej.
w wyniku szkody z ubezpieczenia, druga poprawki gwarancyjne, trzecia serwisowanie hamulców plus poprawki gwarancyjne i czwarta naprawa gwarancyjna lakieru i blacharki. Więc no i to jest mój samochód z tych gorszych, wiecie, z Kalifornii. Więc nie złapałem skroplenia wilgoci w światłach z tyłu, nie miałem uszkodzeń portu ładowania, pompy ciepła, baterii 12V, komputera, wyświetlacza, silników i baterii trakcyjnej. Ja wiem tylko jeden na przykład w wypadku, kiedy wyciekł płyn chłodzącej baterii przez niedokręconą w Chinach rurkę, ale generalnie wszystkie samochody z fabryki w Chinach mają jakość o głowę wyżej. Nawet żartuję, że z 5 samochodów, czy nawet z 10 samochodów wcześniej z Fremont, 9 trzeba było naprawiać przed oddaniem klientu i jeden tylko był dobry, a z 10 samochodów z fabryki w Chinach, Szanghaju, no to tak naprawdę 9 są dobre, mogą być oddane klientowi i tylko jeden wymaga jakichś poprawek czy naprawy. No i z ciekawych rzeczy są usterki lub niedoróbki software'owe, albo nawet w agregatach, które Tesla z czasem naprawia, przesyłając update do samochodu. Przykładowo, klapa bagażnika, kiedy stało wiadomo, że ubija, przez 6 miesięcy testowali tryb łagodnego zamykania, przez co nie do końca się zamykała zawsze. No i potem to naprawili. Potem na przykład klapa ładowania cały czas otwierała się podczas na myjni i zrobili tryb myjni, żeby klapa ładowania, portu ładowania się nie otwierała. Usterki z pompą ciepła na przykład do mnie nie trafiły, zostało naprawione software'owo. Bateria 12V też nigdy mi się nie rozładowała, też to było naprawiane. Zachowanie baterii trakcyjnej w zimnych warunkach, szybkość ładowania też zdalnie była cały czas optymizowana. Dostaliśmy wszyscy polski język interfejsu, głosowych komend i nawigacji, nie mówiąc już o mapach. Wszyscy bezpłatnie już po odebraniu samochodu, bez potrzeby wizyty w serwisie. Także taki wniosek. Nie jest to idealny samochód. Ja na przykład miałem nietrafny egzemplarz i miałem 6 wizyt serwisowych, czy 5, ale nadal sprawia mi frajdę i o to chodzi. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pa!